Kolejny rok minął i ponownie jestem na festiwalu pojazdów nieznanych, nieudanych i zapomnianych, i chyba tym razem nawet zapamiętałem nazwę, organizowanym przez Zjednoczenie Graciarzy Pomorza. Chciałem wam nagrać jakiś fajny wstęp z miejsca. Co prawda Żuk, z którego dachu nagrywałem rok temu. Dzisiaj pokażę wam, co jest na drugim festiwalu pojazdów. No nie jest zbyt jezdny. Chciałem nagrać w sposób jakiś inny, na przykład w Mercedesie O407, do którego dojdziemy później. Jednak działo się tyle, że zapomniałem wam w ogóle nagrać jakikolwiek wstęp, więc tutaj macie bardzo ładny kadr z GoPro, jak jadę sobie Wigrami 3 przez teren festiwalu, a tymczasem zaczynamy, ruszamy i w tym roku będzie troszeczkę inaczej. W tym roku festiwal właśnie odbywał się przy Młodzieżowym Domu Kultury w Rumi, także w miejscu o wiele lepiej dostępnym dla większości osób. I naprawdę samochody dopisały. Były po prostu świetne, wspaniałe graty. Kategorie? Pierwsza kategoria chyba najlepsza, najciekawsza przynajmniej dla mnie. Najmniejsze szanse na dojazd do domu. Tę kategorię wygrała Dacia 1310, którą miałem przyjemność, okazję na teren festiwalu wepchnąć, a nawet wcześniej przez chyba z 10 km holować. Także Dacia 1310, bardzo ładna, rasowa, kiedyś czerwona, obecnie zielona. Nie dojechała, znaczy no, na kołach wjechała. Kategoria kolejna. Najgorsza felga. I a tu na kołpakach we flagę Włoch. Kategorią kolejną jest po prostu mistrzostwo druciarstwa. Samochód ostateczny, Polones Track, jakiego potrzebujemy, a na jakiego nie zasługujemy, czyli El Poldino, czy australijski Polones, czyli Polones Atu Plus, przerobiony, no prawie przerobiony na pick-upa. On jest po prostu świetny, uwielbiam go, jest cudowny. Kategorią samochodu autoironicznych jest DU, albo raczej Volkswagen Polo, ale ze znaczkiem DU, z połową syreny Bosto na haku. To jest rasowe, to jest jakieś, to jest spoko. Największa korozja, tutaj Polones przejściówka z 1.5, który miał telewizor kineskopowy i magnetowid w bagażniku, puszczając papieża. Po prostu to jest mój ulubiony Polones, także ja się bardzo cieszę, że dostał kategorię jakąś. Nagrodę sponsorów wygrał samochód po prostu z kosmosu, czyli Volvo Monster Truck. Samochód, który powstał w sposób bardzo ciekawy. Do tego to czekajcie spokojnie, bo to też będzie. Nie dziwię się, że wygrał tę kategorię. Nagrodą publiczności złombolowy multicar w automacie i z silnikiem Mercedesa, także okej, ale hamulce z multicara. Koszmar handlarza, no w tym roku też Volvo, także nie wiem, czy ktoś ma jakieś zaskoczenie, chyba za rok też tą kategorię wygra Volvo. Na najlepszą historię tę konkurencję wygrało to żółte Yugo. Ładne, rasowe, podoba mi się. A ulubieńcem prowadzących był w ogóle samochód z kosmosu, który wziął się, chciałem powiedzieć nie wiadomo skąd, ale wziął się z Meksyku i był to Matiz. Ale Pontiac Matiz. No bo DU jako General Motors i tak dalej, cała historia. Pontiac Matiz. Co do Matizów w ogóle, to był też złoty Matiz. Ktoś musiał naprawdę dużo w Matizach grzebać, żeby odblokować złotego Matiza. I to zobaczcie, on jest złoty nie tylko z zewnątrz, ale w ogóle też cały w środku. To jest samochód po prostu kosmiczny. Moim ulubieńcem personalnym było Renault Fuego, płomienne Renault. Tylko że ja zawsze jak patrzę na Renault Fuego, ja tam widzę Moskwicza Aleko. I to się nie zmieni. Może dlatego go lubię? Nie wiem.
Dobra, zupełnie subiektywnie, najgorszy pojazd festiwalu. Nie było tu żadnego najgorszego pojazdu, wszystkie zasługują na docenienie, nie będę dzisiaj nikogo disował, ja po prostu bardzo lubię samochody, więc nie. Przyznam szczerze, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie rozważałem tego w ogóle, bo jest tak, że to miały być samochody zapomniane i nieudane, więc nawet jeśli coś tutaj byłoby beznadziejne, to w zasadzie by pasowało do festiwalu, czyli nie było najgorsze na festiwalu. Czyli pół Syreny Boss to było spoko. Oczywiście było pół spoko. Tak, było w porządku. Dobra, to najlepszy. Tak subiektywnie. Nie da się obiektywnie czegoś ocenić w tej postaci, zawsze jest subiektywnie. To ja proszę o jeszcze więcej czasu, niech teraz odpowie kolega. No, teoretycznie mógłbym bezpiecznie odpowiedzieć, że wybraliśmy tę nagrodę, prawda, wspaniałego Poniaka. Paniak Matiz, tak. Paniak Matiz. Doceniam Pontiaca Matiza, doceniam Multicara za wkład pracy i ogólnie wszystkie auta, gdzie ktoś zrobił coś sam. Przełożył silnik, podłubał, jak ta Toyota Crown z silnikiem od Lexusa. Zawsze zrobione samemu jest. To mówisz o tym tak tutaj. Albo 3 razy przełożył silnik. Tak, to wtedy tak. A australijski Polones El Poldino? Myślę, że jest najładniejszą przeróbką wizualną. Ja tutaj Nawet Poloneza. ja mam tylko jedną wątpliwość, na ile im starczy motywacji, bo już jeden Polek, a wiemy jak to bywa z tymi projektami, także ja osobiście życzę, żeby im się udało jednak nie stracić motywacji, bo to się da zrobić, tylko musi się chcieć. I mam nadzieję, że to ukończą. Czyli dużo drutu do migomatu, dużo zapału, dużo chęci, dużo czasu lub, jak słyszeliśmy ze sceny, innych wspomagaczy kreatywności. A potem do rzeki, tak jest. Ja myślę, że właśnie pod tym kątem najlepszym samochodem było Volvo, a raczej jego właściciel, bo właściciel mówiący o tym, jak tam, że tak powiem, walił wiadro, żeby zmontować ten samochód i przychodzi ci gościu na oko koło 60 i opowiada o waleniu wiadra, mnie rozbroił, miałem masę nieśmiesznych żartów, zrobił to tak dobrze, że stwierdziłem, że już mogę zejść ze sceny. Tak, zdecydowanie. No właśnie ten właściciel Volvo Monster Trucka najlepszy z nas. Zdecydowanie najlepszy prowadzący, no, to kategoria najlepszy prowadzący. Tak, totalnie. Dobra, dzięki bardzo i do zobaczenia za rok. Dzięki, mam nadzieję, że tak. Mam Do nadzieję, zobaczenia. że tak. Cześć.